Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition. Sorry za mój dzisiaj niewyjściowy wygląd, ale ostatnio mam po prostu tyle na głowie, że nawet nie mam czasu się ogarnąć. Dzisiaj gra, o którą parę osób pytało po filmie Fun Facts na PlayStation 2, czyli Crash to Insanity. Kiedy się Crash pojawi, czy się w ogóle pojawi? Crash to Insanity, ostatni z dobrych Crashy. Kolejne Mind Over Mutant i Crash of the Titans, straszne hały, natomiast to Insanity to chyba najlepsze dzieło z Crashem w roli głównej. Crash to jest też dosyć postać ciekawa, ponieważ w czasach PlayStation 1, na które wyszło 3 części Crasha i chyba jakiś racing jeszcze, GTA Racing, o ile dobrze pamiętam, wiele osób uważało, że Crash ma być maskotką Sony. Na tej zasadzie, dla której Sonic jest maskotką Segi, czy też Mario dla Nintendo. Niestety to jakoś nie wyszło, dziwię się, bo Crash został potem jakoś tak zepchnięty na dalszy tor. Akurat Sony ma tych bohaterów takich wyrazistych tak dużo, że no nie byłoby problemów, żeby wybrać jakąś maskotkę, zwłaszcza, że mamy jeszcze Jacka Dextera, Ratcheta i Clanka, no i pewnie jeszcze ilość tam innych bym wymienił, Sly'a chociażby, innych bohaterów, którzy mogliby się stać maskotkami w PlayStation, ale zauważcie, że ani Microsoft, ani Sony nie mają tych maskotek. W Microsoftie to już w ogóle, nie wiem, Master Chief może, ale to nie wiem, dziwna sprawa. Oczywiście Crash w czasach PlayStation 1 był uważany za maskotkę, no ale dlaczego nie został maskotką? To jest też ciekawe, ale o tym się dowiecie z odcinka Fun Facts PlayStation 1. Tam wyjaśniam, dlaczego Crash nie został maskotką Sony. Słuchajcie, tak jak mówię, Crash to Insanity, ostatnia dobra gra z Crashem w roli głównej. Tym razem autorzy postawili na fabułę i fabuła pcha akcję do przodu. W poprzednich częściach poszczególne poziomy Crasha były tak troszkę od siebie oderwane. Chodziło głównie o zebranie kryształów. Natomiast tutaj kolejne poziomy, które się po sobie następują, są uwarunkowane fabularnie. Muszę przyznać, że wyszło to grze zdecydowanie na dobre, ponieważ wiemy, co się dzieje. W poprzednich Crashach po prostu jedna plansza przeskakiwała w drugą. Nie było logicznego ciągu. Natomiast tutaj oczywiście ten ciąg logiczny się pojawia. Sama fabuła nie będę zdradzał. W każdym razie Crash musi nawiązać współpracę ze swoim największym wrogiem, doktorem Neo Cortexem. To jest ten gość z żółtą, kwadratową mordą. Sama akcja dzieje się na tropikalnej wyspie, oczywiście na początku, na którą przybywają dwie zmutowane papugi, które chcą tą wyspę zniszczyć. I Crash musi nawiązać współpracę ze swoim największym wrogiem, aby pokonać tych przybyszów z innego wymiaru. Oprócz Crasha i doktora Cortexa, którzy są postaciami grywalnymi w poszczególnych poziomach, przyjdzie nam jeszcze wcielić się w postać Niny Cortex, siostrzenicy doktora Cortexa. To, co grę wyróżnia, to rewelacyjny pomysł współpracy dwóch największych wrogów. Pierwszy poziom, może nie pierwszy poziom, gdy sterujemy obydwoma bohaterami, jest naprawdę fantastyczny. Polega to na tym, że i Crash, i Cortex leją się po prostu, biją się wtłoczeni w taką kulę, a my tą kulą sterujemy. Trochę tak bezwładnie ona się porusza na zasadzie takiej kuli bilardowej i my przechodzimy poziom właściwie cały czas. Oni leją się w tej kuli, się tam tarzają, a my musimy tą kulą sterować. Muszę przyznać, że rewelacyjny pomysł. Już pierwsze uruchomienie gry, zanim się pojawi ten poziom, pokazuje nam
troszkę odmienne podejście dewelopera do serii. Przede wszystkim nagle gra stała się taka troszkę free roamingowa. Mamy no nie za dużą tą połać terenu, taką kawałek wyspy, po której możemy się swobodnie przemieszczać. Możemy sobie zwiedzać, wykonywać różne takie minigierki, które zostały na tej planszy dodane, ale widzimy jaka różnica jest do poprzednich Crashy, gdzie właściwie tylko poruszaliśmy się w głąb ekranu, albo w przód ekranu, albo w lewo, albo w prawo. Tutaj te elementy, takie znamienite dla Crasha, oczywiście też są. Nadal będziemy mieli sytuację, gdzie będziemy uciekać w przód ekranu przed wrogiem, którego widzimy z tyłu, ale też autorzy, muszę przyznać, stworzyli parę fajnych patentów, zdecydowanie parę fajnych patentów, które wyszły w grze na dobre. Przede wszystkim mamy poziomy oprócz tych, gdzie bohaterowie się leją. Mamy na przykład poziomy troszkę wzorowane na grze Ico, gdzie i Cortex, i Crash nie trzymają się co prawda za ręce, ale razem trzymają pewien kryształ i Crash jakby ciągnie tego Cortexa za sobą. Właśnie na zasadzie gry Ico, tylko że tam oczywiście trzymali się za rączki, a tutaj trzymają się za ten kryształ i Crash może rzucać tym Cortexem, może używać go jako młota. Muszę przyznać, że też to świetnie wyszło. Innym pomysłem na taką pseudo współpracę obydwu bohaterów, chyba jedną z najfajniejszych, jest sytuacja, kiedy wjeżdżamy na desce, właściwie Crash zjeżdża na Cortexie, po prostu w zastosowaniu jego jako snowboardu, też fajny motyw, gdzie mamy po prostu poziom taki troszkę jak w SSX-ie, gdzie śmigamy na desce takiej snowboardowej, tylko że tutaj jedziemy na Cortexie. Też świetny pomysł, muszę przyznać, że tych pomysłów współpracy dwóch znienawidzonych wrogów wypadło naprawdę fajnie. Innym ciekawym patentem, chyba najlepszym z całej gry, jest sytuacja, kiedy doktora Cortexa goni albo niedźwiedź, albo pszczoły i on ucieka właściwie w lewą albo w prawą stronę na ślepo, a my z przodu ekranu musimy umożliwić mu tą ucieczkę, przestawiać przeróżne dźwignie, aby tworzyć drogę dla Cortexa, który biegnie nie zatrzymując się. Muszę przyznać, że te poziomy chyba są najlepsze ze wszystkich, najfajniej wyszły. W stosunku do poprzedniej części w Wrath of the Cortex zmniejszono zdecydowanie poziom trudności. Jeżeli ktoś grał w Wrath of the Cortex, to pamięta koszmarnie trudne poziomy, gdy sterowało się, nie wiem, tą siostrą Crasha, czy taką dziewczynką, gdzie był poziom trudności po prostu szaleńczo wysoki. Natomiast tutaj obniżono ten poziom trudności, ale nadal gra może sprawiać problemy. W większości zręcznościówek, gdzie kamera jest umieszczona za bohaterem, ciężko jest ocenić, jak daleko bohater skacze i często po skakaniu, oczywiście to jest kwestia przyzwyczajenia, ale na początku skok na jakąś platformę może sprawić sporo trudności, ponieważ ciężko nam ocenić, jak daleko bohater skacze i to jest też tutaj. Na pewno będziecie ginęli bardzo często. Gra, pomimo że nie jest trudna, no stanowi jakieś tam wyzwanie, ale myślę, że jest do przejścia nawet dla osób takich mających, nie wiem, no dwie lewe ręce, ale trochę ogaru. Także myślę, że nie będzie to stanowiło problemu. Zdecydowanie gra świetnie wygląda. Grałem w nią na emulatorze PCSX2. Oczywiście gra w Full HD wygląda naprawdę zacnie. Oczywiście widać, że bohaterowie nie mają aż tylu poligonów, ile mogliby mieć, ale to nie przeszkadza, bo przede wszystkim jest niesamowity fan płynący z gry. To jest troszkę jak z grami Nintendo, które może nie mają zbytnio grafiki, ale mają dużą miodność. I ten Crash to Insanity to jest taki troszkę Mario Galaxy, gdzie cały czas jesteśmy zaskakiwani czymś nowym, cały czas się poziomy zmieniają, coś mamy nowego, a to zjeżdżamy na Cortexie, za chwilę mamy coś innego, za chwilę, nie wiem, ktoś nas goni, musimy uciekać. I oczywiście pojawiają się też walki z bossami. Oczywiście to nie jest ta jakość co Mario Galaxy, gdzie tam każdy poziom był właściwie osobną taką mini poziomem różnym od pozostałych. Natomiast tutaj troszkę inaczej do tego autorzy podeszli, ale faktycznie te poziomy są bardzo zróżnicowane i nie sposób się oczywiście nudzić.
gra nie jest za długa. Myślę, że w stosunku do pozostałych Crash jest nawet krótsza, ale muszę przyznać, że fajnie się gra, sprawia dużo satysfakcji oczywiście. Przede wszystkim też jest doskonały humor, którym gra aż iskrzy. Ilekroć widziałem rozmowę Cortexa z Crashem, tutaj warto wspomnieć, że Cortexowi podkłada głos nowy aktor, nie ten, który podkładał we wcześniejszych 4 częściach, ale muszę przyznać, że wyszło to na lepsze. Nowy aktor podkładający głos dla Cortexa jest zdecydowanie lepszy niż ten, który był wcześniej, bardziej mi przypadł do gustu. No ale ten humor, który naprawdę jest na najwyższym poziomie i powiem szczerze, że tam parę razy się uśmiechnąłem, co bardzo rzadko mi się zdarza w grach, żebym się zaśmiał, a natomiast w Crashu takich elementów parę razy się zdarzyło, także samo to powinno stanowić rekomendację. Ogólnie jestem dosyć ponury, także zdecydowanie muszę przyznać, że fajnie to wyszło. No i nie wspomniałem jeszcze o walkach z bossami. Walki z bossami są hołdem dla bossów z pierwszych Craszy, czyli zazwyczaj walczymy na zasadzie biegnięcia po okręgu wokół bossa i musimy wykonać odpowiednie czynności w odpowiednim czasie, aby go pokonać. No niemniej jednak wszystkie te elementy wypadły bardzo, bardzo fajnie, to wszystko się zgrywa ze sobą, stanowi taką jedną spójną całość i gra wypadła naprawdę rewelacyjnie. No to jeżeli chcielibyście zagrać w dobrego Crasha, polecam Wam Twinsanity, gdzie jest naprawdę i fajna fabuła, może fabuła nie jest jakoś skomplikowana, ale jest jakaś fabuła, która nakręca poszczególne poziomy, a nie są one po prostu wyrwane jakby z różnych elementów i to jest zdecydowanie na duży plus. Słuchajcie, no czy polecam? Myślę, że większość z Was w Crasha grało, nie wiem czy akurat może w Twinsanity, ale zdecydowanie Twinsanity jest tym najlepszym Crashem, najlepszą grą z serii w mojej opinii i warto ją poznać. Świetny bohater, Bandicoot, świetnie zaprojektowany, że zjada te jabłka, to wszystko, powiem szczerze, tak jakoś wpływa na to, że grając w tą grę czujesz się po prostu fajnie, że grasz w fajną grę. To jest uczucie, słuchajcie, którego nie miałem od bardzo, bardzo dawna. Chyba od początku PlayStation 3 nie mam tego uczucia, że gram w fajną grę i fajnie spędzam czas i nawet jeżeli ginę co 3 sekundy, to jestem zrelaksowany, bo gram sobie w fajną grę i czuję się po prostu dobrze. Tego klimatu niestety nie poczujecie w najnowszych tytułach, a Crash Twinsanity jeszcze to uczucie potrafi takie wzbudzić, takiej fajności i takiego totalnego luzu. I myślę, że to jest najlepsza rekomendacja dla tej gry. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.